Auto kupione niedawno, serwisowane regularnie WASO, olej z przebiegiem około 5-6 tysięcy kilometrów, czyli teoretycznie wszystko książkowo. A jednak pojawia się myśl, sprawdźmy to. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na warsztat trafia temat, który obstawiam wielu z Was zna z własnego doświadczenia. Świeżo kupione auto, pełna historia serwisowa i pytanie, czy na pewno wszystko jest tak dobrze, jak wygląda na papierze. Bohaterem odcinka jest Honda Civic z 2020 roku, silnik benzynowy z filtrem GPF i fabrycznym olejem 0W20 Honda Type 2.0, czyli dokładnie ten typ konstrukcji, o którym w ostatnich odcinkach mówiliśmy najwięcej w kontekście rozcieńczania paliwem. Inicjatorem badania jest Patryk, który od dawna śledzi eksperymenty na kanale i postanowił dorzucić bardzo ciekawy przypadek. Auto kupione niedawno, serwisowane regularnie WASO, olej z przebiegiem około 5-6 tysięcy kilometrów, czyli teoretycznie wszystko książkowo. A jednak pojawia się myśl, sprawdźmy to. Tym bardziej, że mamy tutaj kilka interesujących wątków, znany problem z komunikatem poziomu oleju, jazda mieszana, krótkie odcinki plus droga szybkiego ruchu, no i przede wszystkim pytanie, które coraz częściej się pojawia, czy zostać przy 0W20, czy jednak iść w stronę wyższej lepkości typu 0W35W30. Patryk podszedł do tematu dokładnie tak, jak lubimy. Jest próbka oleju przepracowanego, jest świeży olej do porównania i jest konkretny kontekst użytkowania. Za chwilę sprawdzimy, jak w rzeczywistości radzi sobie fabryczny olej Hondy w tym silniku i czy te około 6000 km to dla niego lekki spacer, czy już początek realnych zmian. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 34,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 215. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Bardzo wysoka zgodność w niższej temperaturze oraz umiarkowana w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Co ciekawe, Patryk podrzucił od razu linki do analiz dostępnych w sieci jako ciekawostkę. Przy okazji można porównać zgodność parametrów lepkościowych w opcji międzylaboratoryjnej. To zostawiam dla zainteresowanych. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 26,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 6,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 196. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy bardzo równy, ale niestety również bardzo mocny spadek lepkości o około 23%. Taki wynik to przepustka do grupy przypadków, które wymagają szczególnego monitoringu i podejścia. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 6, 4, 2 i 4. Komentarz: proces spalania jest nietypowy względem niskiego przebiegu oleju, a stan oleju jest pogorszony. Należy pilnie sprawdzić przyczyny ze względu na możliwe zbliżające się uszkodzenie silnika. Nieznacznie podwyższona zawartość paliwa, możliwa przyczyna m.in. jazda na krótkich odcinkach. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Wynik dla pierwszej bibuły. Kiepsko to wygląda. Wynik dla drugiej bibuły. Również kiepski rezultat. Wyniki dla trzeciej bibuły. Częściowo niebieska poświata jeszcze jest obecna, natomiast na tej bibule dość mocno jest podkreślony centralny ciemny rdzeń oleju, który może stanowić potwierdzenie dość dużej degradacji oleju silnikowego. Test bibułowy zakończony wynikiem negatywnym. Na wszystkich trzech bibułach widzimy spójny, powtarzalny obraz. Niestety nie jest to obraz dobry. Wyraźnie zaznaczony ciemny rdzeń wskazuje na obecność zanieczyszczeń i produktów degradacji, które nie są już skutecznie utrzymywane w dyspersji.
Jednocześnie ograniczone rozchodzenie się frakcji lekkich oraz osłabiona miejscami zanikająca poświata sugerują pogorszenie właściwości oleju w zakresie pracy dodatków. To nie jest jeszcze stan krytyczny, ale zdecydowanie wyraźny sygnał, że olej traci swoje zdolności utrzymywania porządku w silniku. Krótko mówiąc, układ działa, ale już na wyraźnie obniżonych rezerwach. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni wyniki również wskazują na wysoki stopień degradacji oleju, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę niski przebieg tego oleju, bardzo mocny stopień nitrooksydacji, czyli proces spalania jest do monitoringu, podwyższone poziomy zanieczyszczeń. Sumarycznie wskaźnik końcowy na stosunkowo niskim poziomie 72%, zatem wymiana w takim przypadku ten samochód, ten olej, te warunki eksploatacji zrealizowana została około 2000 km za późno. Oczywiście jest to wniosek wyłącznie o te parametry, które byliśmy w stanie zbadać. Gdyby dorzucić więcej testów, być może wniosek byłby odmienny. To podkreślam regularnie. Z przeprowadzonego testu wynika, że wymiana oleju co około 4000 km w takiej sytuacji pozwoli utrzymać olej silnikowy we względnie dobrej kondycji i warto rozważyć właśnie taki interwał. Podsumowując, mamy tutaj bardzo ciekawy, ale jednocześnie niepokojący przypadek. Z jednej strony stosunkowo niski przebieg, regularny serwis, fabryczny olej, z drugiej wyniki, które jednoznacznie pokazują przyspieszoną degradację. Spadek lepkości na poziomie 23% to już nie jest naturalne zużycie, tylko realna zmiana właściwości oleju w trakcie pracy. Test bibułowy i podczerwień tylko to potwierdzają. Mamy wyraźne sygnały pogorszenia kondycji, podwyższone zanieczyszczenia i mocne procesy nitrooksydacyjne, które przy tym przebiegu nie powinny być aż tak intensywne. Najważniejszy wniosek, który powtarza się coraz częściej w prowadzonych testach, jest taki: przebieg sam w sobie przestaje być wiarygodnym wyznacznikiem kondycji oleju. W tym konkretnym układzie widzimy, że granica bezpiecznej eksploatacji została osiągnięta wcześniej niż można by się spodziewać. To jest dokładnie ten typ przypadku, który pokazuje, że w nowoczesnych jednostkach, szczególnie z GPF-em i bezpośrednim wtryskiem, trzeba myśleć o oleju nie w kategoriach ile przejechał, tylko co się z nim dzieje. Jeśli coś się z tym olejem dzieje szybciej niż powinno, to nie zmieniamy teorii, tylko dostosowujemy praktykę. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!